Cześć, witajcie na kanale. I tak rozpocznę od tego, że dość długo na kanale nie przedstawiałem żadnych nowości dotyczących modelarstwa kartonowego, wydawnictw, modeli kartonowych, a zatem pierwszy kwartał 2024 i zapraszam na przegląd nowości. Ostatnio dość dużo pojawiło się w tym temacie, zatem na swoim kanale postanowiłem troszeczkę wrzucić tego i zaczniemy od sklepu, od wydawnictwa WAG. Zapraszam. Przegląd sklepów zacznę od strony sklepu i wydawnictwa WAG. W tym kwartale wydało dwa nowości. Są to dwie wycinanki, okręt i samolot. Zatem zaczniemy od numeru pierwszego. Jest to HNE OMS Escadelle, nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. W każdym bądź razie jest tak opisane. I tu mamy wzmiankę, skala 1:200, autor Grzegorz bodajże Nowak, poziom trudności 3/5, ilość arkuszy z częściami 7, ilość rysunków montażowych 25, dostępne akcesoria, laserowo wycięte elementy, materiały LUF, laserowo wycięte relingi. Jest to model, który przedstawia norweski niszczyciel HNO-MS Escadelle, angielski typ Hunt 3 z II wojny światowej, model w konfiguracji z 1942 roku. Konwoje arktyczne, model średnio trudny, model zawiera instrukcję po polsku i po angielsku. I wymiar tu mamy podany: długość 43 cm, szerokość 5 cm. No i tu jest podana cena na ten czas. Natomiast co do rysunków i do pierwszej strony, okładka tak się prezentuje. Numer 1 2024, numer katalogowy 231 podany. No i tak się prezentuje okładka. Skala 1:200, stopień trudności 3. Mamy arkusz części. Wprawdzie niewiele tego jest, bodajże 2 arkusze przedstawione z częściami takie ważniejsze, ale to i tak dobrze, że tu wydawnictwo zamieszcza właśnie screen arkusza. I druga strona. Powiększam, także tu jest dość wyraźnie właśnie plusem to, że jeżeli jest zrobienie tu sobie zbliżenia do zdjęcia, tak się prezentuje stronica z tymi częściami. I tu mamy tył okładki, 2 rzuty, bok, góra i oznaczenie, numeracja części. I jeszcze są zamieszczone rysunki. Tak, powiększę. Szkielet kadłuba w takim rzucie. Tu już rysunki poszycia kadłuba, nadbudówki, komin. Podejrzę tu sobie, jak to widać będzie. Dobrze, jest ok. Bo muszę sobie tutaj No i mamy tu jeszcze też takie zdjęcie zrobione arkusza z takiej perspektywy. No i na tyle jest. Mamy tu okręt drugim. No i tu jeszcze akcesoria dodane. Też mamy akcesoria. Relingi uda się tutaj powiększyć. Uda się.
relingi, drabinki i inne elementy, kotwice, tu widzę drabinki, to są elementy cięte laserowo i cena taka. I mamy też, wrócę, no i wręgi cięte laserowo. Zamieszczona chyba tylko jedna wkładka. Podejrzewam, że pewnie jest druga z wręgami. Tu są tylko poziome i pionowe. O, właśnie jest. Wręgi. Co jeszcze będziemy mieli? A, i jeszcze jedna. Zrobię zbliżenie. Także na 3 arkuszach. Elementy te i jeszcze coś mieliśmy bodajże. I tu mam brak zdjęć, ale to są metalowe lufy. O. Zestaw metalowych luf do niszczyciela. W komplecie 4x102 mm, 4x40, 3x20, skala 1:200. Także jeszcze tu mamy lufy za 17,50. No i drugim modelem, który jest wydany, tego wydawnictwa, to jest SB Lim 2 Art, czyli MiG-15 UT. Co tu jest? Wzmianka, opis, skala 1:33, autor L. Kołodziejski, poziom trudności 2/5, czyli dość łatwy, ilość arkuszy z częściami 6,5, czyli 6,5 stron, ilość rysunków montażowych 61, dostępne akcesoria laserowo wycięte wręgi, owiewka. I tu jest opis krótki. Polski samolot rozpoznawczy SB Lim 2 Art, bojowa odmiana treningowego MiG-15 UT, malowanie maszyny z 1993 roku z 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej. Model dość prosty, przeznaczony także dla początkujących modelarzy. I wymiary mamy: długość 31 cm, rozpiętość 31. No i przejdźmy do okładki. Okładka. I tu jest numeracja 2, 2024. Widać. Przechodzę. SB Lim 2 Art, skala 1:33, stopień trudności 2. Przechodzimy do grafiki. No i tu mamy właśnie opracowanie graficzne. Tak się przedstawia. Jak tu będzie to się przedstawiało? Przesunę. Dobrze, jest. I jeszcze jedna. No i widać, tu są klapy, lotki, wszystko jako jeden element, nie mamy dzielonego, także tu jest to dla bardziej, dla mniej zaawansowanych modelarzy, także dość prosty model. To przejdźmy do rysunków. Tak prezentują się rysunki. Przekrój, użebrowanie skrzydła i tu później jego oklejanie, rysunek, podwozie, elementy kadłuba tu widzimy. Tu jeszcze są wręgi do naklejenia na karton. Alternatywna konstrukcja skrzydeł. Być może jest wersja bez podwozia i z podwoziem. No dobrze, dalej. Rysunek następny. O, wnętrze kabiny, fotel. Uproszczony, ale jest.
Tak, mamy, co będziemy jeszcze mieli? A, i rzuty. I tu mamy rzut, bok. Numeracja części, oznaczenie główniejszych części, o, zbiorniki. No i tu rzut od przodu. Czy jeszcze coś? No i też mamy tutaj taką fotkę z perspektywy zrobiono. Tak się prezentują tutaj te elementy, bardzo blisko zrobione zdjęcie. No dobrze, i tu mamy też akcesoria, czyli owiewka za 9 zł. I co jeszcze? No i wręgi. No i mamy wręgi. Też gotowe, jeżeli ktoś nie chce naklejać do kupienia. Czy jeszcze jedna? Tak. Mamy jeszcze jedno. Na jednym, czyli 2 arkusze z wręgami. A to wszystko za 12,50. To są nowości w tym kwartale 2024 od wydawnictwa WAG. Wcześniej również, ja tu nie prezentowałem, ale wcześniej, jeżeli ja tu przejdę sobie na stronę, o, tą pierwszą, gdzie polecamy, na stronie sklepu Ślązak, to bodajże się ukazało przełom roku. Były prezentowane te modele na forach różnych, także tutaj może na pewno się już modelarze zapoznali z tymi modelami i to raczej już są takie starsze na ten okres, to już są starsze wydania. Tu sobie kliknę jeszcze na to zdjęcie i zobaczymy. No, tu jest numer 1 z 2019 roku. Ślązak. Ale taką nowością też był tutaj ten Lighting, bo to było wydanie 1223. O, numer 1223. Koniec roku. Koniec roku był wydany ten model, skala 1,33. No to może sobie tu przypomnimy, co tu mamy. 1,33 skala. Autor Fuczek, Łukasz Fuczek, poziom 4×5. Ilość arkuszy 12, ilość rysunków montażowych 48, dostępne akcesoria. Model najsłynniejszego dwusilnikowego myśliwca z II wojny światowej w malowaniu porucznika Karla R. Andersona, Nowa Gwinea, lato jesień 44. Czyli samolot, który walczył na tym froncie właśnie w latach 1944. Model skomplikowany, to dwukadłubowy samolot. I tu mamy też podaną długość i rozpiętość. Długość 35, rozpiętość 48 cm. Akcesoria dostępne, czyli kabinka, owiewka kabinki i elementy cięte laserowo. No i jeżeli wrócę tu, przejrzymy sobie jeszcze części tak na szybko. Element skrzydła, kadłub, części tej gondoli środkowej, czyli kabiny pilota. I wnętrze kabiny. Tutaj widzę takie elementy. Jedna z belek kadłubowych.
I tu też widzimy ślady zabrudzeń. Jeszcze podejrzę sobie, jak tutaj z ustawieniem na ekranie będzie. O tak. Co jeszcze nam pokazali? No, tu jeszcze jest to. Czyli wnętrze kabiny, owiewka, tablice przyrządów. To właściwie tablica, tylko w takim fajnym odwzorowaniu perspektywicznym. Tu robimy tak, no nie będę teraz tłumaczył jak to się robi, ale na pewno bardziej zaawansowani modelarze wiedzą, na czym to polega. Te elementy są. I co jeszcze mamy? A, i rysunki. I rysunki to już no nie są to rendery, typowe rysunki, takie dość przejrzyste dla modelarza, właśnie oznaczenie części, tutaj dość dużo tego jest, tych strzałek, ładnie opracowane to wszystko. Może przejdę teraz do wydawnictwa Ansfera. Tam też się pojawił MIG. Tu też w tym wydawnictwie Ansfer mamy wydanie z serii Kartonowy Świat i jest też SB Lim 2 Art. Mamy tylko zdjęcie okładki, nie ma nic więcej, żadnych zrzutów, żadnych renderów czy screenów stron wnętrza tej wycinanki, tylko jest okładka. I tak się prezentuje. I tu nie mogę już powiększyć. Skala 1:33. Nie wiem, jaka numeracja tu została zachowana tego. Tu nic nie ma podane. No i też są dane. Skala 1:33. Opracowanie Michał i Dariusz Grabowski, malowanie Marcin Dworzecki, no czyli tutaj jest dość mocno zwaloryzowana i wielkość modelu 31 cm, ilość arkuszy z częściami 7 na A4. Co mamy tu jeszcze? Czy jakieś dodatki do niego są? Muszę się cofnąć. Tak, mamy szkielet cięty laserowo, mamy owiewkę i mamy koła. Zestaw kół do MIGa. I Ansfer jeszcze również wydał taką nowość numer 108. Jest to opracowanie MP Model Gloster Gladiator Mark II. I tu już mamy troszeczkę więcej. Okładka, troszeczkę więcej na ten temat jest pokazane. W sensie takim, że mamy zrzuty wnętrza wycinanki. Zrzuty wnętrza wycinanki, czyli jak tutaj się prezentują te strony, jak prezentuje się wycinanka od wewnątrz. Zajrzymy do stronic. W zasadzie cały kanłup, wnętrze kabiny. Następny arkusz to będą skrzydła. I to wszystko. I też wydawnictwo MP Model, opracowanie Marek Pacyński. I tylko tyle. I mamy też do niego elementy, czyli wręgi cięte laserowo, kabinka i koła, tylko nie ma tu, nic nie pokażę wam, nie ma zdjęcia kół, ale są. No i takie wydawnictwo jak Express, Kartonowy Express.
To są te proste modele dla najmłodszych. Też taka nowość. Jelcz 315E. No i tu też wcześniej ukazał się też MiG-21UM. I tu też możemy troszeczkę tych stron wnętrza podejrzeć. Tak się prezentują. No dobrze, to jest MiG-21. No i plus do niego też wręgi cięte laserowo, owiewka, koła. No i też nadal Ansfer kartonowy Express, czyli lokomotywa EP09. To już było też troszeczkę na przełomie bodajże roku chyba to się ukazało. Ja tutaj nie publikowałem nic. Tu też mamy Newak. To już zainteresowani. No i jeszcze też MP model Focke-Wulf TA-183. Tak się prezentuje. Tu pozwolę sobie jeszcze, bo też są dodane wnętrza, wycinanki. Jeden z arkuszy, następny skrzydła. Co będziemy mieli jeszcze? No i okładka tylko i to wszystko. No i też są chyba do niego, tak, wręgi cięte laserowo, owiewka i koła. I również się pojawiła Avia S99. Wydawca MP Model, wydawnictwo MP Model, w opracowaniu Marka Pacyńskiego. Ten model skala 1:33 i tutaj też mamy troszeczkę do pokazania. Do zobaczenia wnętrza. O, pozwolę sobie powiększyć. I tak się prezentuje do kolekcji dla tych, którzy Messerschmittami się zajmują, kolekcjonują. Także tutaj jest to. I jeszcze będzie jakiś rysuneczek. Nie, to wszystko też tylko. I tu wydawnictwo zawsze tak troszeczkę ubogo, tylko nam niewiele oferuje, co jest wewnątrz. Szkielet, owiewka kabiny, koła, zespół kół, owiewek pasujących do Messerschmitta i do wielu innych. No i gro, wydawnictwo kartonowy Express dla tych początkujących. To tyle od Ansfer, wydawnictwa Ansfer, sklep Ansfer. I jestem na stronie wydawnictwa Sklej Model i tu też mamy dość sporo nowości ostatnich. Zacznę może od numeru, tak jadąc tu po kolei, numer 36. I tu ukazał się pociąg Koleje Śląskie ETZ ELF 2. Zobaczmy, jak to się przedstawia na rysunkach. I to pierwsza strona, okładka. Elektryczny zespół trakcyjny. Czy tu coś więcej jest? Opis, rysunki. No i wnętrze
To dla tych, którzy interesują się koleją. Następny numer 37 ETZ L2 Polregio. I tu też mamy okładka, opis, części, rysunki części. To bodajże jest tył okładki, no i elementy części. Następny jest numer 38 Intercity Matejko, pociąg pospieszny. Załaduję się już tutaj, robię coś, żeby się to przyspieszyło. Jest. No i też okładka, wycinanki, opis, rysunki. Rysunki, powtarza się tu coś. O, załadowało się. Strona już części. Spróbuję to większe. O! Wagon restauracyjny. Tu akurat są chyba wózki. No i to był 38 i 39. Intercity Wyspiański. Pociąg pospieszny. Czyli inne malowanie chyba. Numer wycinanki 39. Wyspiański. I też mamy opis i podobnie jak w poprzednim. Dość przejrzyście pokazane są strony wycinanki. To na pewno troszeczkę ułatwia tutaj kupującym przedstawienie tych wycinanek. To tyle od Sklej Model, od wydawnictwa i sklepu internetowego Sklej Model. Jestem na stronie sklepu internetowego i wydawnictwa Orlik i tu też na początku czy na przełomie roku pojawiły się dwa modele. Dwie nowości modeli samochodów. Jest to Volvo 245. Tu mam taki podgląd fajny, nie wiem jak to będzie widoczne. O, muszę sobie tu sprawdzić. No, podobnie wy będziecie widzieli. Najeżdżając tu powiększam sobie po prostu to, co wyświetla się na mniejszym rysunku. I to jest tylko to. Co tu mamy do tego? Elementy 187, czyli do tego, do Volvo 245 są dostępne elementy cięte laserowo. I jeszcze jest jedna nowość, numer 186, Volvo 244. Tak i tak to się przedstawia. Spróbuję jeszcze to inaczej zrobić. O nie. To tak nie działa. I też są do tego Volvo 244 elementy cięte laserowo. O tak. Tyle od Orlika. Orlik to właśnie był przełom roku. O ile pamiętam, to się tak ukazało, chyba też grudzień albo styczeń, coś takiego. Tyle od Orlika. I jestem teraz na stronie takiego dość młodego wydawnictwa, Phantom Model. I tu to wydawnictwo zajmuje się modelami głównie okręty, czyli pływające. I tu mamy też dość duży wybór, dość przełom tamtego roku, kilka nowości. Natomiast te nasze modele, jeżeli tu sobie przejdziemy do tego, to jest w ten sposób pokazane.
są zdjęcia danego modelu, aktualności, witamy w sklepie i tak dalej. W budowie nasze modele, ale ja tu przechodziłem nasze modele. No i mniej więcej jest danego modelu. Specjalizują się w okrętach, w dwóch skalach, 1.300, 1.200 jest dany model. Cięcie w budowie i tak mamy na przykład, że tu jest 24 arkusze B4 z elementami, 18 stron z rysunkami, stan okrętu, na który rok, brytyjski pancerny, brytyjski krążownik pancerny HMS Black Princess. No i tu może zdjęcie właśnie jak z budowy, można tu powiększyć to. Fajna strona, fajny sklep dla okrętowców jak najbardziej. Jeszcze raz jakieś zdjęcie, o. Bardzo ładnie opracowane modele. O, i mamy tu na przykład ten sam model w wykonaniu 1.200 i 1.300 i tu podobnie japoński krążownik. No i to na tyle ode mnie ze sklepów z modelami kartonowymi GPM. W zasadzie coś było na forach, że coś nowego się pojawi w sprzedaży, ale klikając tu na przykład nowości, mamy tylko nowości, które się tu ukazały na stronie, czyli nowości, które sprzedaje sklep, jak gdyby to w ten sposób, czy jakieś inne wydawnictwa, czy ich wydawnictwa. To jest, nie mam tu nic, aczkolwiek gdzieś tam w sieci było. W tej chwili już nie pamiętam co. Na pewno jeżeli tu się ukaże, to podeślę na swoim kanale. Co jeszcze tu? Nie ten sklep. JSC Batory. No i też ma tutaj wiele takich nowości dla młodszych modelarzy, mniej zaawansowanych. Model.com, no to też chyba dość wydanie, nie wiem czy z tego roku, czy to znaczy 2023 się to ukazało, ten 2K12 Cube. Być może, nie śledzę też tak na bieżąco tego wszystkiego, bo naprawdę pojawia się dość dużo rzeczy. Oczywiście też siedzę i kleję swoje modele, także tu z nowości jeszcze też mamy te wszystkie elementy do kupienia do tego modelu, czy to są cięte laserowo jakieś elementy, czy druk. Tu są koła, żywiczne koła do kupienia. No i co jeszcze tu mogę po modele kartonowe, to bodajże jest modelik. Tak, modelik znowił tu, jeżeli przejdę na nowości, ma wznowień dużo. Wznowienia, ewentualnie stare opracowania w nowych, troszeczkę podretuszowanych mi się wydaje. Tu na przykład jest numerem 1. Jeszcze jak to będzie widziane tu na stronie. Muszę to przesunąć sobie, o tak. I tu mamy M163 Vulcan. I to jest numeracja 1/24. Następny Renold 224 z numerem 3.
Jakę, Ahai, samolot, japoński wodno-samolot. To też warte jest tutaj odwiedzenia ten sklep, bo to są wznowienia, opracowania troszeczkę pod nowości, wydania. No tu mamy na przykład 1.97, wznowienie tych modeli starszych. Także też zapraszam na odwiedzenie tej strony. Modelika, też modele ładnie robione, ładnie wydane. No i to by było na tyle z mojej strony. Z nowości na stronach internetowych sklepów, wydawnic. Także dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na inne moje filmy na kanał. Dzięki, cześć.